Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj odcinek stacjonarny i nagrywany w ramach współpracy z partnerem mojego bloga i vloga, marką Garmin. Jeżeli interesujecie się trenażerami i śledzicie nowości na rynku trenażerowym, to zapewne wiecie, że jakiś czas temu miała miejsce premiera nowego trenażera marki Garmin Tacx Neo 3M. Ja na produktach marki Tacx jeżdżę już od naprawdę wielu lat i jestem strasznie z nich zadowolona. To jest wysokiej jakości sprzęt, który naprawdę pozwala zrobić trening w domowym zaciszu, zarówno osobie trenującej i przygotowującej się do zawodów sportowych, jak i takiej osobie jak ja, której zimą zależy głównie na tym, żeby jakoś utrzymywać kondycję fizyczną, żeby jej nie stracić, żeby przygotować się do wiosny i lata. Tej zimy, dzięki współpracy właśnie z marką Garmin, będę miała możliwość testowania i sprawdzenia trenażera Neo 3M. No i dzisiaj chciałabym Was zaprosić na szybki unboxing i na pierwsze wrażenia z pierwszej jazdy. No i chyba się udało. Wyciągnięcie trenażera z pudełka, rozłożenie go, wpięcie roweru zajęło jakieś pół godziny, z nagrywaniem oczywiście trochę dłużej. Co ciekawe, razem z trenażerem przychodzi do nas kaseta 11-rzędowa pod SRAMa i pod Shimano. Niestety my musieliśmy ją zmienić, ponieważ korzystamy, ja z Arturem mamy rowery gravelowe na razie, więc wpinamy rowery gravelowe do trenażera i musieliśmy zmienić na swoje kasety 12-rzędowe pod SRAMa. Ale jak mam nadzieję widzieliście na obrazku, na filmie, nie było z tym żadnego problemu. Razem z trenażerem przychodzą do nas specjalne końcówki, przychodzą specjalne ośki, które pozwalają montować różnego rodzaju rowery od szosowych przez nawet takie, które mają boosta z tyłu, czyli 148 mm. Także generalnie udało się, sama to zrobiłam, no może z małą gdzieś tam konsultacją Artura. No i co? I teraz będę wsiadać na rower. Jestem mega ciekawa, jak to będzie działać. Bardzo jestem ciekawa, także... No i zrobiłam sobie godzinny rozjazdowy trening po wczorajszej siłowni. Dzisiaj akurat jak znalazł na niskich watach. Pierwszy raz na Tacx Neo 3. No i przyznam szczerze, że na początku miałam obawy, czy ta ruchomość będzie mi się podobała. Ale no jest to naprawdę bardzo ciekawa sprawa, bardzo pozytywne uczucie i myślę, że na pewno będzie to miało wpływ na samopoczucie z jazdy długich dystansów na trenażerze, w sensie może nie dystansów, ale długich godzin, długich treningów, ponieważ ta ruchomość jest całkiem, jak widzicie, spora i do przodu i do tyłu. Jak gdyby ciało nie jest cały czas w jednej pozycji. I to naprawdę jest bardzo fajna sprawa.
Także pierwsza jazda naprawdę daje okejkę. No wiadomo, trenażer jest cichy. Teraz słychać głównie mój napęd. Może nie do końca dobrze przygotowany. Nie zawoskowany tak jak trzeba. Z konkretów, no to na pewno ten trenażer, jak podają producenci, jest bardzo dokładny. Kadencja i moc mierzona jest dokładnością do 1%. Druga rzecz bardzo ważna, no też to, że właśnie wyciąga się go z pudełka, bardzo szybko się go montuje, bardzo szybko się go stawia, wpina rower i jest gotowy do treningu. Bardzo fajnie, szybko łączy się z aplikacjami. Ja połączyłam się tutaj przed chwilą z Tacx Training App, połączyłam się ze Swiftem. Teraz robiłam trening na samym liczniku Garmina, także bardzo fajnie to działa. Jeżeli ktoś chce wyciągać bardzo mocne waty, no to ten trenażer jest w stanie do 2200 watów stawiać opór, także mocne sprinty można sobie tutaj trenować. Co jeszcze? Jeżeli korzystacie z aplikacji treningowych, no to jest też coś takiego jak Real Feel, czyli w momencie, kiedy w Swiftie wjeżdżacie na jakieś sztachetki, czy jedziecie w Tacx Training App po szutrze, no to jest to odczuwalne. Oczywiście można sobie to wyłączyć, żeby tego nie było, także jest to opcjonalne. Co tutaj jeszcze? Aha, no trenażer jest w stanie symulować nachylenie do 25 stopni, czyli totalnie strome podjazdy, takie, których nie chcielibyście jeździć. Ja nie będę tego sprawdzać, czy to jest faktyczne. No i co, też bardzo ciekawa rzecz, że w momencie, kiedy nie podłączacie trenażera do prądu, to też możecie na nim jechać. Oczywiście on nie będzie stawiał dużego oporu, tylko będzie zachowywał się, jakbyście jechali po płaskiej drodze. No i wtedy już sterowanie przyrzutkami, już wtedy sterowanie intensywnością nacisku na pedał będzie decydować o mocy, jaką generujecie. No, chyba wszystko. No, tutaj przede wszystkim dla mnie jest tą nowością ta ruchomość, która naprawdę jest fajna. Po więcej jakichś tam długofalowych opinii, moich wrażeń zapraszam za miesiąc, dwa. Na pewno będę na bieżąco też się z Wami dzieliła, jak to wszystko wygląda. Także mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek. Taki trochę inny niż zawsze. Dziękuję za uwagę Wam, dziękuję, że obejrzeliście go. No i widzimy się, myślę, w następnym. Trzymajcie się. No dobra, już nie zjeżdżaj. A, no nie powiedziałam czegoś jeszcze. Ten trenażer ma taką opcję, że jeżeli jedziecie z górki w jakiejś aplikacji treningowej, albo nawet teraz po prostu byliście rozpędzeni, no to w momencie, kiedy właśnie zaczyna się zjazd, to on jak gdyby sam trochę dokręca i naprawdę jest to super odczuwalne, że jedziecie z górki. Także to jest jedyny trenażer na rynku, na którym również można ćwiczyć zjazdy. Taki żarcik na koniec.